Zimą zawsze noszę ją w kieszeni płaszcza. Zwykła kulka z folii aluminiowej rozwiązuje bardzo irytujący problem. Każda kobieta powinna znać ten trik. Przyda się, gdy temperatura na zewnątrz spada. Urwij kawałek zwykłej folii aluminiowej i zgnieć ją w kulkę. Nie ściskaj je za mocno, żeby miała chropowatą powierzchnię. Włóż ją do kieszeni kurtki lub płaszcza. Gdy temperatura spada, nakładamy większość ilość ubrań i czapki. To one często są przyczyną irytującego problemu. Kobiety z długimi włosami potwierdzą, że włosy strasznie się od nich elektryzują. W ciągu dnia ciężko zadbać o ich wygląd. Po zdjęciu czapki elektryzują się i sterczą we wszystkie strony. Zwykły grzebień nie poradzi sobie z nimi tak, jak zwykła kulka z folii aluminiowej. Wystarczy wyjąć ją z kieszeni i przeczesać nią włosy. Ma ona działanie antystatyczne. Dzięki temu łatwo okiełznać nią włosy. Będą natychmiast wygładzone. Z tego powodu warto nosić zimą taką kulkę w kieszeni. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli okiełznać naelektryzowane włosy. Znałyście ten patent? Folia aluminiowa będzie przydatna również w innej części garderoby, zwłaszcza przy minusowych temperaturach. Wyjmij wkładki od zimowych butów i odrysuj je na cienkim kartonie. Następnie wytnij je. Weź folię aluminiową, owiń nią wkładkę z kartonu. Ważne, żeby błyszcząca strona była na wierzchu. Tak przygotowaną wkładkę włóż do buta, pod standardową wkładkę. Karton izoluje od zimna. Folia odbija ciepło stopy i pomaga utrzymać wyższą temperaturę w bucie. Ten prosty trik sprawia, że stopy nie marzną nawet przy minusowych temperaturach. Idealnie uzupełnią buty o cienkich podeszwach. Ten trik sprawi, że prasowanie będzie o wiele szybsze. Wystarczy rozwinąć na desce do prasowania folię aluminiową. Ważne, żeby położyć ją połyskującą stroną ku górze. Następnie prasujemy ubranie. Folia odbija ciepło od deski, dzięki temu obie strony tkaniny prostują się. Wystarczy przejechać parę razy żelazkiem i gotowe. Zwykła folia aluminiowa pozwoliła mi zaoszczędzić krocie na ogrzewaniu. Ten patent stosuję od lat. Weź cienki karton i przytnij na wielkość grzejnika. Następnie weź folię aluminiową z kuchni. Jej połyskująca strona odbija ciepło. Rozwiń i przyklej do tektury. Dokładnie pokryj jedną stronę i zabezpiecz taśmą klejącą. Tak przygotowany panel wsuń za kaloryfer. Folia będzie odbijać ciepło, co wzmacnia pracę grzejnika. Takie panele można kupić w marketach budowlanych, ale można je też wykonać samemu za grosze. Taka tekturka chowa się idealnie za grzejnik, więc wygląda estetycznie. Zamiast wyrzucać torebkę po herbacie, kładę ją na kaloryferze. Już po paru minutach czuć jej działanie. Sezon grzewczy to również sezon na ciepłą herbatę. Jej torebkę można wykorzystać na wiele sposobów, dlatego po zaparzeniu napoju nie wyrzucaj jej. Odciśnij z niej nadmiar wody i połóż ją na rozgrzanym kaloryferze. Już po paru minutach w pokoju będzie czuć przyjemny zapach. Położona na kaloryfer w kuchni pomoże pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Szkoda, żeby marnowała się na dnie śmietnika. Włóż folię aluminiową do garnka z wrzątkiem. Przez lata pracowałam jako pomoc domowa u bogatych ludzi. Ten trik oszczędził mi sporo nerwów w pracy. Wstaw garnek z wodą na kuchenkę. Następnie doprowadź wodę do wrzenia. Folię aluminiową potnij na kwadraty. Zrób z nich kulki wielkości orzechów włoskich. Wrzuć je do gotującej się wody. Wrzucam też do niej sztućce, które wymagają polerowania, z trudnymi do usunięcia zaciekami i plamami. Gotuję je przez 5 minut i wyłączam kuchenkę. Wykładam je na ręcznik kuchenny i wycieram do sucha. Sztućcy nie trzeba polerować. Wystarczy osuszyć i gotowe. Nie mają zacieków i pięknie lśnią. Stal nie ma plam i wygląda jak nowa. Brakuje ci jednej baterii do pilota? Nie musisz biec do sklepu. W kuchni masz jedną rzecz, która może zastąpić baterię. Weź folię aluminiową i oderwij spory kawałek. Następnie złóż go w mały prostokąt. Następnie zgnieć tak, żeby powstał z niej wałek. Rozmiarem podobny do baterii. Włóż go w puste miejsce. Folia zamknie przewód elektryczny w urządzeniu. Pilot będzie działać napędzany tylko jedną baterią. Wiedziałeś o tym? Zrób 3 kulki z folii aluminiowej i połóż na patelni. Tego triku nauczył mnie profesjonalny kucharz. Zdecydowanie ułatwia gotowanie. Z folii aluminiowej zrób 3 kulki wielkości orzecha włoskiego. Ułóż je obok siebie na patelni. Następnie połóż na nim talerzyk i danie, które chcesz ugotować.
Na patelnię wlej trochę wody. Nie powinna dotykać dna talerzyka. Włącz grzanie i przykryj patelnię pokrywką. Tym prostym sposobem można szybko ugotować na parze rybę lub warzywa. Ten trik sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i szybsze. Włóż folię aluminiową do garnka z wrzątkiem. Przez lata pracowałam jako pomoc domowa u bogatych ludzi. Ten trik oszczędził mi sporo nerwów w pracy. Wstaw garnek z wodą na kuchenkę. Następnie doprowadź wodę do wrzenia. Folię aluminiową potnij na kwadraty. Zrób z nich kulki wielkości orzechów włoskich. Wrzuć je do gotującej się wody. Wrzucam też do niej sztućce, które wymagają polerowania, z trudnymi do usunięcia zaciekami i plamami. Gotuję je przez 5 minut i wyłączam kuchenkę. Wykładam je na ręcznik kuchenny i wycieram do sucha. Sztućcy nie trzeba polerować. Wystarczy osuszyć i gotowe. Nie mają zacieków i pięknie lśnią. Stal nie ma plam i wygląda jak nowa. Zimą w moim domu zawsze pięknie pachnie. Wszystko za sprawą zwykłego ręcznika. Weź mały ręcznik i namocz go w wodzie. Następnie wykręć go dokładnie tak, aby był wilgotny, a nie mokry. Weź swój ulubiony olejek eteryczny i skrop go. Taki ręcznik połóż na ciepły kaloryfer. Ciepłe powietrze sprawi, że olejek będzie czuć w całym pomieszczeniu. Dodatkowo parująca woda nawilża powietrze. Nie wieszaj mokrych ubrań w ten sposób. Na suszarce zmieści się o wiele więcej sztuk ubrań. Większość osób wiesza ubrania na metalowych poprzecznych drucikach suszarki. W ten sposób na jednym skrzydle mieści się zaledwie 5 koszulek. Okazuje się, że na tej części suszarki zmieści się ich o wiele więcej. Weź klamerki i chwyć koszulkę za dolną część. Następnie przypnij ją w poprzek skrzydła. Obok powieść w ten sposób kolejną koszulkę. Dzięki tej metodzie można powiesić nawet 10 koszulek. Powieś je za dolny szef, jedna obok drugiej. Nie dosyć, że efektywniej wykorzystasz miejsce, to również ciuchy szybciej wyschną. Tak powieszone tkaniny mają o wiele lepszą cyrkulację. Dzięki takiemu suszeniu również prasowanie jest o wiele przyjemniejsze. Ubrania prostują się pod swoim własnym ciężarem. Wkładałeś kiedyś ruszt do worka na śmieci? Okazuje się, że ten trik zaoszczędzi sporo czasu. Szorowanie przypalonego rusztu to irytujące zajęcie. Niewiele osób wie, że można zrobić to w sprytniejszy sposób. Do miseczki wkładamy 2 tabletki do zmywarki. Wlewamy ciepłą wodę i rozdrabniamy widelcem. Wyciągamy przypalony ruszt z piekarnika, wkładamy do worka na śmieci. Następnie wkładamy go do wanny lub prysznica. Miksturę z tabletek wlewamy do worka. Dolewamy ciepłą wodę tak, żeby wypełniła worek. Ruszt musi być w całości zanurzony w wodzie. Zawiązujemy worek i zostawiamy na kilkanaście minut. Tabletka zacznie działać, a ty nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem. Następnie wyciągamy ruszt i przecieramy gąbką. Nawet mocno przypalony tłuszcz schodzi od razu. Czyszczenie jest łatwe, proste i przyjemne. Ruszt wygląda jak nowy. Już nigdy więcej nie będziesz skrobać spalenizny.